pojawiła się szansa zrobienia filmu dla telewizji, dlatego że powoli telewizja zaczęła się rozwijać i potrzebować też jakiegoś materiału. Zaczęła sama być też zamawiającym. Krótkie filmy na początku były w tej telewizji, że tak powiem, najbardziej mile widziane. A ja nagle zwróciłem uwagę na opowiadanie Stanisława Lema, naszego autora filmów, powieści science fiction, na niewielkie jego opowiadanie pod tytułem Przekładaniec. Lem szybko to opowiadanie, które było na kilka stron, rozwinął na opowiadanie, z którego mogłem zrobić prawie godzinny film. Ja się rzuciłem w tą przygodę z wielką radością, dlatego że nagle, że tak powiem, odczepiłem się od kinematografii. Zamawiającym była telewizja. Co jest ważne, znowu robiłem z polskimi aktorami, znowu robiłem film w Polsce ze swoimi przyjaciółmi, w swoim własnym gronie. Jakby film nieobowiązujący, no i co jest najważniejsze, odczepiłem się od polityki, od wszystkiego. Film fikcji. I muszę powiedzieć, że z wielką radością żeśmy robili ten film. Wielkim błędem moim tylko było to, że zamiast zrobić z tego film do kina duży, poprosić Lema, żeby rozwinął nieco swoją opowieść i zrobić z tego film do kina, zrobiłem film, który przeszedł przez wszystkie telewizje europejskie z wielkim sukcesem, no ale mógł był przejść przez wszystkie ekrany i pokazać Lema jako prawdziwego proroka tego gatunku. Co w tym małym filmie pod tytułem Przekładaniec, jaki był temat? Był temat taki, że można już, a nawet trzeba tym, którzy tego potrzebują, wymieniać części wewnętrzne w człowieku. I że jest pechowy rajdowiec samochodowy, który systematycznie rozbija się i systematycznie potrzebuje zamiany części. Te części mu wymieniają, on dalej startuje i ciągle myśli, że w następnych zawodach wygra i w związku z tym zarobi pieniądze, a jest zaległy za poprzednie części jeszcze. No niestety jest pechowcem, zresztą rozkosznie grał go Bobek Kobiela. Ponieważ jest pechowcem, nic nie zapowiada tego, żeby wygrał i żeby mógł się wypłacić za te części, które już, że tak powiem, są w niego zainwestowane, wyjęte z innych, że tak powiem. I za te części on jest ciągle winien, więc jego, że tak powiem, portparol jest jego adwokat, który próbuje go bronić. No ale trudno go bronić, w związku z tym wierzyciele postanawiają go rozłożyć na części. To zdumiewające opowiadanie udało mi się przenieść na ekran i muszę powiedzieć z wielkim sukcesem. Film wyszedł śmiesznie. Pierwszy mój film, który był filmem komediowym. Z drugiej strony był zaskakującym w ogóle pomysłem. Nikt nie myślał wtedy o żadnych przeczepach serca, w ogóle nikomu się nawet nie śniło w tym czasie. Bardzo żałuję właśnie, że nie zrobiłem z tego dużego filmu. Taki głupi byłem, niecierpliwy. Zamiast zastanowić się chwilę nad tym, co robię, chwytałem się każdego następnego tematu, bo czułem, że tonę i kolejne filmy nie dawały mi satysfakcji, więc robiłem różne takie gwałtowne ruchy, jak taki właśnie człowiek, co tonie w wodzie, to nie próbuje się zastanowić chwilę, jak się wydostać z tej wody, tylko robi bardzo dużo niepotrzebnych ruchów i tonie jeszcze bardziej.